Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Sajko, witam was serdecznie w kolejnym już odcineczku Robin Hood Sherwood Builders. Niestety poprzedniego dnia jak jeden z panów w komentarzach zarzucił mi, że mam, mówiąc kolokwialnie, wywalone na widzów. Napisałem posta, że niestety mój dostawca internetu troszeczkę się obpierdzielił. I niestety tego internetu nie mam. Aktualnie prowadzę dość dużą i długą walkę z firmą świadczącą usługi światłowodowe, więc muszę być skazany tak naprawdę na firmę, która daje mi internet radiowy. I niestety, mając ten internet radiowy, on jest najczęściej w tym wypadku jest po Wi-Fi. Więc moja karta obsługuje sobie fajne Wi-Fi, tylko czasami po prostu jest jakiś błąd, gdzie nie mam tego internetu, albo ten internet zjeżdża na takie, jakby to powiedzieć, prędkości, które uniemożliwiają mi robienie cokolwiek. Dajmy na to, mój odcinek standardowo wrzuca się godzinę 45-50 minut. W momencie, w którym ten internet jest na pełnej prędkości, czyli 30 wysyłania, 20 pobierania, to jest mój internet. I w momencie, w którym to zeskoczy, to ostatnio na przykład odnotowałem, że miałem 600 KB per second. 600 to nawet nie jest 1 megabit. To jest bardzo, bardzo mało. Więc tu się muszę od razu wytłumaczyć, że to nie jest rzecz, że mam wyjebane na widzów. To raz, bo jeden odcineczek staram się chociaż wrzucić. Tylko po prostu internet czasami nie domaga, a jesteśmy od niego w jakimś większym bądź mniejszym stopniu uzależnieni aktualnie. Jeśli tylko moja sytuacja się poprawi, dlatego widzicie nawet, że nie ma live'ów codziennie i moje live'y są co jakiś czas, wtedy gdy mam ten internet tak naprawdę dobry i wiem, że będzie dobry. I mam to akurat udokumentowane, że czasami ten internet się po prostu wali i tak dalej, więc to nie jest tak, że mam was w dupie, to nie jest tak, że mam was gdzieś. Jesteście wielcy, każdy, kto to ogląda, jest zajebisty, kocham cię prywatnie i służbowo tak samo, więc to nie jest tak, że mam was w dupie. Po prostu staram się robić tak, jakie mam możliwości, a czasami tej możliwości po prostu nie mam. A dane mobilne, których mógłbym użyć ze swojego własnego prywatnego telefonu, no niestety działają bardzo, bardzo wolno, bo nie mam nawet zasięgu na tych swoich terenach wioskowych, więc to jest właśnie to, że można sobie pokomplikować troszeczkę życie. Gadam 3 minuty, przepraszam, wracamy do odcinka, nagrywamy, lecimy dzisiaj po zadaniach. Aktualnie robimy zadania, które mamy w tym momencie dostępne. Czyli szukamy coś tutaj, potem tutaj, przeskakujemy do Nottingham i lecimy tak naprawdę. To jeszcze muszę zrobić, ale szczerze powiedziawszy, jakoś tak kurczę, mógłbym to w sumie zrobić i to zrobię dobrze. Rozmawiamy z tym panem, zrobimy te zadania, które mamy, czyli tutaj aktualnie mamy dostępne 2 zadania, czyli jedno tu, koło którego stoję i drugie tutaj. I myślę, że dobrym momentem będzie, czekajcie, lecę to zadanie. Dostanie się do tego pana tutaj. Dobra, czyli zrobimy 2 zadania poboczne i jedno zadanie, można powiedzieć, główne. I jakby lecimy już z tą fabułką, myślę, jeśli dobrze pójdzie i ogólnie z grą, żeby ją skończyć, bo niedługo zapowiadają się też jakieś premiery, które być może chciałbym ograć, ale to również będzie pytanie do was. 4 godziny mojego zbędnego gadania, a teraz zapraszam do odcinka. Hey, you in the hood. You look capable. You got Do you accost everyone who comes along like that? everyone that doesn't carry royal colours and a dull look in their eyes. You're eloquent, but I'm not easy to talk over. Sharp wit and tongue. Very good. Tell me, what do you make of the king's men? What I make of them leads people straight to the gallows. Excellent, for you see, my name is Roll. I work the stables and I have a problem. I had a feeling you would. There's a certain thick-headed individual by the name of Christian, a royal knight by the Lord Grace, a right bastard, to put it briefly. Does he beat you? Steal from you? If only he just beat. We, stable workers, are used to abuse. They all fancy cracking the whip every now and again. What can you do? Get to the point, please.
That whole Christian takes so much wheat from us, we can hardly put anything on our plates, let alone in the horses' troughs. And there's the problem. There indeed. My poor princess has been starving for weeks. I've been taking out of my own mouth to feed her. Princess? Well, yes, my mare princess. She's a beauty. She's a smart one. If I had a wife, I'd want her to be just like her. Better not tell her that. You're right, princess might feel insulted. That's not what... never mind. Best you tell me what I can do about that whole Christian. Nothing about him. If something happens to him, they'll burn half our village to the ground. But if you got into the warehouse where he keeps supplies... Yes? Well, that's the most difficult part. The warehouse is hidden behind a high wall. I've no idea how to get past it, but someone with your eye might find a solution. What matters most is that you break in. I see. Sounds doable. Great. Once you find a way in, come back and let me know. I'll band our people together, and we'll take back what's rightfully ours. Anything else? There are also servants inside. No harm can come to them. Besides, they might have an idea of how to enter the warehouse without arousing suspicion. I'll come back to you once it's all done. No to, okej. Pasuje. Zdążyłem? Nie zdążyłem. Tak, zdążyłem, okej. Tutaj ten magazyn. O kurwa macie. Biegałem koło niego parę chwil temu. No i faktycznie powiem wam szczerze, że magazyn jest dobrze chroniony. Większość drzwi jest, można powiedzieć, no, zamknięta. Gdyby to... Chociaż nie, czekajcie, tu są jakieś otwarte drzwi. Bo ja tego wcześniej nie widziałem. Wydaje mi się, że... O, tu coś mamy, jakieś wydarzenie. Tak, śmierć albo podatki. No, to tego typa to walimy. O, już mnie widzi. Say hello to my little friend. Reputacja. Who is it? I don't know. Mamma maglione. Boom, headshot. Boom, tarcza. Boom, tarcza. Headshot. Nie wiem, co trafiłem. Ale kontra wjechała. Elegancko, elegancko, elegancko. Cięcie obrotowe. I klik i cięcie obrotowe. Nie udało się. Nie powinieneś kolegę dźgnąć. Twardzielu. Patrz. Dobra. Zabity. Hajsu się troszeczkę przyda. Powiem wam szczerze, że bardzo ta gra uwielbia cię wydoić z kasy. W momencie, w którym chcesz tą wioskę troszeczkę jakby rozbudować. Jest to faktycznie, no, wymagająca rzecz. Chodzi o fundusze? Bardzo. Co dostaniemy? 150, 150, 100, 100. Zajebiście. 500 się przyda jak najbardziej. A, już myślałem, że jakieś pretensje ma gość, że tu jechałem po prostu. Co my tutaj możemy zrobić? Te drzwi były zamknięte z drugiej strony, więc dobra, to myślę się, że możemy zrobić to z tego oto miejsca. Mam nadzieję, chociaż, no mam nadzieję, dobra. Stańmy przy tym, tak, otwórzmy drzwi, dobra. Biegałem i wszystkie były zamknięte niestety z drugiej strony, czyli z tej strony można je otworzyć. Gdzie są ci jegomościowie? Sołtys. Znaczy ja nie mam... I am. I believe this Ładnie, might tutaj. be well. Czekajcie, nie miałem dwóch? Sołtys sprzedane... Big District. Greetings. Ciebie przecież. Ładnie. O, filmik. Orders and plans only turn out to be as good as the people who carry them out. Put up against the wall, Milton Hawke will do his best to keep Sandal Castle in the sheriff's power. No other way. Listen. In a kingless kingdom, striped dancers leap with glee. By the side of a queen, an iron key you will see. Anything else? Good luck. Count your blessings you're not a royal, else you would end up sorry. Wiecie, co tam było? Jakieś królewskie...
Koniecznie. Ale mi teraz zagadkę chłop dał, ty. Ale mi goś zagadkę dał. A żeby go, wiecie co? Pierun strzelił. To by było najfajniej. No co za gość, co za gość, co za gość, dobra. Trzeba szukać. Aha, czyli czekaj, zagadka jest tylko i wyłącznie tutaj, tak? Dobra. Niech ja się zastanowię. O. Królewskie coś tam, no nie wiem, no. Wydaje, że coś będzie z tym wychodkiem. Jednak nie. What? You forget the riddle? Oh, don't look at me like that. Listen Królestwo closely. bez króla, In a pełne... kingless kingdom, striped dancers leap with glee. By the side of a queen, an iron key you will see. pasiastych tancerzy. Kurwa, co? No nie wiem, no czekajcie, też mi coś tutaj mi jakby... Pasiastych tancerzy? The fuck? O właśnie, no dokładnie. Pasiastych, kurwa, pasieka, Boże, tak. Coś tak właśnie mi się wydawało, że z tymi ciekami mi się kojarzy, ale... Ale dobrze, udało się. Nitwit, I'll scratch your eyes out. You don't mean me, I hope. Who in the blazes are you? No, not you. Where's that sorry excuse for a jester? He's somewhere around. Are you all right? Yes, thank you, my good lord. I've been here since morning and I'm fuming. I won't stand in your way. No cóż, dałaś się zamknąć, no to jesteś zamknięta, jakby nie patrzeć. Ja mogę coś tutaj oczywiście, że coś mogę. Materiały unikatowe również się przydadzą, bo w planach mamy nowy pancerz. Miecz ornamentowy? Jaki to? Miecz ornamentowy to jest dobrej jakości, 42. Aktualnie pozbyłem się chyba tych wszystkich już niebieskich rzeczy, ponieważ były mi zupełnie niepotrzebne. Przechodzimy już na dobrą jakość. A tych rzeczy też mamy trochę. And, did you make it? It's so loud. Yes, I did. For now, the warehouse stands unattended. Get yourself sorted and go take whatever you can carry. 1,000 thanks. I forgot to ask. What do they call you? Robin Hood. Robin, as long as the master's not around, feel free to use his estate as shelter. You'll find a warm bed in there. I've a debt of gratitude to you, so you can count on free rides too. Thanks, Raoul. I could use both a bed and a horse. Now go hurry. I don't know how much time you have. Ale to było fajne, jakby wykonywanie właśnie takich misji pobocznych dawało nam możliwość darmowego koniuszego. Czekajcie, tak. Dobra, ja chcę jeszcze pobiec na szybko do sołtysa, oddać mu to, co właśnie żeśmy głównie podwędzili. Greetings. Patrzeć. I am. Siaba. I believe, Cześć, thank you, masz, be well. dobra, no, nara papa. W jednym regionie mamy nawet już 99% Barnsdale. Tak naprawdę. Czy my Sherwood też mamy już zrobione? Sherwood mamy też mocno zrobione. Big District już mogę olać. Tak naprawdę. Śród wymaga do adaptacji do zadania głównego. Region wyzwolony. Midlands. Dobra, co my teraz mamy do zrobienia? Panie wy moi, tutaj mamy nieznaną rudę, noclegi. To jeszcze wszystko mogę porobić. Nie pamiętam, czy wyzwalenie tych obozów dawało to punkt. Dobra, lecimy tutaj, bo zaraz mamy zadanie główne. Więc ja się na chwilkę z wami żegnam, ale zaraz wracam. Obiecałem, że zaraz się usłyszymy, więc się słyszymy. 88, 89, 90. Ah, fine. Half a furlong give or take. I see the king's men can't boast precision even without a bow. How do you know who I am? What's it to you? Absolutely nothing. I recognize the uniform. The ruler likes all things uniform. Would you not mock me? I don't belittle your profession, do I? Because I'm good at my profession, I'm an outlaw, and I rob the likes of you.
Would you like... Do you just help? Stop shouting. I won't take from the poor. Who are you anyway? Bartholomew, they call me. I am a royal surveyor. They sent me here to keep the Lord's daughter from thinking about me. And was she thinking about you when you were close by? And how, as was I, everything reminds me of her. The hue of limestone like her tender cheek. The May lily carrying the allure of her skin. All right, I understand. I was even thinking of using the local Lover's Cove. Listen. What purpose is there to my work if I've been deprived of Clarice? No, seriously, listen. There's something coming. There is. As if... Forest spirits. Aha, duchy lasu, spoko. Tusiaczki. Czemu jego? Co? Ja nie jestem jakby godny, tak? To dostajesz headshota z boku po prostu i tyle, no nie będziemy się tutaj patyczkować. Klik w gościa, klik w... Mam nadzieję, że to jest gość. Żeby się teraz jakoś cholernie nie obraził, ale z drugiej strony wyjebane jajca w tą pełną poprawność. Nie tylko ludźmi. Dobra. Będę tutaj wyrażał swoich mentalnych poglądów. Pogadajmy dalej. I knew we were going to be all right. I wasn't so sure. Now it makes sense. It fits the legends. What legends? There is a Lover's Cove nearby. You mentioned him. I hope the bandits knocked some sense into you. You helped them a little. They say no one's ever used the cove, because some mysterious force has always made the lover return home, to a happy love. Do you believe that? I believe I didn't get torn to shreds thanks to you. Thank you, Hooded One. I'm going back home. I've nothing more to lose. Take this with my thanks. Youth these days. A, młodzież. Tak. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Tak się kiedyś mówiło, szczerze powiedziawszy, mam 25 lat prawie i sam tak czasami myślę. Ale to wtedy mocno wieje starością mi się, dzięki Bogu, opamiętuje. Ale to jest bardzo ciężkie. Czasami, co my dostaliśmy? Z bransoletkę dostaliśmy topaz, który się przyda oczywiście. Skrzynia czeladnika, możemy to zużyć w ogóle tego gościa. Bursztyn również się przydaje do ulepszenia, także nie wyrzucajcie. Trzymajcie sobie tam w bezpiecznym miejscu. Poznań sprzymierzeńców. Jak daleko w tym momencie się to znajduje? Bardzo, ale to bardzo blisko, więc jak widzicie, ja tam zaraz będę. Jesteśmy w grocie Reynalda. Pytanie, gdzie mamy iść, bo widzę sołtysa, znaczy znaczek sołtysa. A to jest taka... Aha, czyli to jest takie mini miasteczko. Bardzo, bardzo mini miejsce. Mini spocik. Okej, dobra, kumam. A kamień mi raczej niepotrzebny, ale mąkę jak najbardziej. Sołtys. Are you the steward here? I am. Any chance you've seen some suspicious goods around Peak District? They could be ours because we've been robbed. No, I haven't. I'll try to check some nearby places. Farewell, Hooded One. Be well. Aha, dobrze. Dobrze, coś więcej nam powie. Możemy się tutaj już teleportować? Niekoniecznie. Gdzie jest ten gość, którego my szukamy? Czy ja wodę... Nie, to nie woda z tego, raczej nie polecam pić. Tutaj jesteś, Reynaldzie. Robin Hood, I presume. That's right. Am I speaking to... Reynald Hale, lord of this rancid hole and the fine people who don't care for King John's cruelty. I've heard of you. Apparently I can trust you. We'll see. An outlaw, huh? As I understand it, you have the support of the local people. Yes, but that's because I actually listen to them. Unlike the feckless rogue currently residing in Sandal Castle, who thinks himself a ruler. It's good that you mentioned Sandal Castle. That place is the chief armory of the sheriff. Taking it over would deal a severe blow to his control and pride. As it stands, the castle is unconquerable. Not right now. Surprisingly, the locals don't seem to have felt the king's heel long enough to even think about a new ruler yet. I see.
I assume there's a plan in place? You assume correctly. The plan has several parts. O Boże, czy to jest ten sam moment, w którym mamy 21 coś odcinka i ciekawe, czy skończy gadać do końca naszego odcinka. Zobaczymy. I'm all ears. Do you want to hear about grave robbers, my friend Alvin, or the problems of Peak District? Tell me about your friend. That'd be Alvin Clinton, a remarkable merchant who's been facing difficulties for some time. He was recently widowed while still mourning his son, who had never returned from the Crusades. Damn games of kings. You don't have to tell me that, Robin. Alvin did not break down. However, he began secretly arming the peasants and supporting movements aiming to dethrone the king. Sounds like someone you can get along with. Yeah, he's a good man in many ways. His goods sometimes reach our cave. Wasn't one time that they let us survive a tight spot. So where's the problem? Sarding where? The bloody royals got wind of something. They've been circling his manor for some time, setting up camps, trying to sow fear. But I don't think they can do anything. They can't do shite is what, unless the sodding king gives his say-so. And that's a matter of time. He needs help. I see no other way. You're a man of this soil, Robin. Thank you. I can't afford to let anyone connect my men and I with aid for Alvin. That would draw far too much attention to us. Do you have some grand plan that needs secrecy? I'll tell you about him later. Save Alvin now, please. He'll come back in one piece. You can rest assured of that. The grave robbers. If only valuables went missing, some of us would rest soundly. What else goes missing? Believe it or not, but some of the bodies, skulls, thigh bones, tibias, all go missing if it's the first thing you see when digging up a grave. Estuaries typically hold the remains of less affluent people, one on top of the other in small chests. Doesn't make any sense. Yes, exactly, it makes no sense. Why the devil would anyone desecrate bodies like that? I'll investigate, and find out as much as I can. Doesn't it seem weird to you that the sheriff is not intervening in this matter? Typically, he'd be the first to hang some random thieves as an example, claiming they were the ones robbing the graves. Yeah, regardless if it were the truth. Fear would stop many from plundering graves. Good old sheriff and his enlightened methods. That's how it should be, but for some time it hasn't. The king's and sheriff's men grant graveyards a wide berth. Strange that, but it could be an opportunity for us. If they don't take care of the bandits, then you will, Robin, and the local residents will appreciate your effort. Sounds reasonable, and, more importantly, it could help my cause. Mine too. Most importantly, get rid of those grave robbers. I suspect a vast majority of them belong to an outlaw group calling themselves the Wavered Children. They specialize in robbing graves. No, their leader used to be a noblewoman. Now she seeks vengeance for all the wrongs brought upon her house by the king. My men have seen her lackeys near the graveyard. Maybe she can be made to see reason. That is reason to her. She takes no prisoners. She just wants harm and vengeance on all who draw breath and defy her rule. An incredibly dangerous person, to put it simply. I'll keep my guard up. But, as I understand, she's not the one doing the grave robbing herself. No, absolutely not. I'm actually wondering if she even knows what her men are doing there. As long as she's getting their coin, she may not even care where it's coming from. Do you have a plan? Yes. Go to the local graveyard and put the bandits in their place. I know you can do it. I'll mark the location on your map. Speak with Eustace there. He's a gravekeeper I know. He'll tell you everything you need to know to take care of this. Is there anything else I should know? Yes. There's one more thing.
it's a very dear personal matter to me. Seeing as I have to hide in these caverns and watch over my men's field operations, there's one more thing I would ask of you. I'll be eternally grateful for your aid. Speak then. I'll try to help. One of the ossuaries at the graveyard should contain a chest carrying the bones of a certain man. The chest should be blue with small green beads painted on it, like fresh ground berries of pepper. All right. What of it? Find it if it hasn't been destroyed yet, and move it to the Peverell family tomb. Eustace will give you the key. He's been informed about the matter. You're being very secretive, Reynold. But I'll do it for you. Await my news. First the cause of the little people, and then the grand conquests. If you must, put it this way. I won't act otherwise. I swore to my father. Besides, Sandal Castle is a very specific place, Robin. There have been some strange things happening there recently. What do you mean? The entire stronghold is under lockdown, along with its neighbouring village of Wakefield. No one has left or entered for weeks. Do you have anyone on the inside? I do. My man named Wilkie. He can pass any means of fortification. I'm waiting for word from him. When he last contacted me, I learned that someone was feeding magical concoctions to the residents, an alchemist or some such. Since then, people have been kept under lock and key. There's no way to go in or out. You're right. That's a strange story. I'll wait for Wilkie. I need to find out more so that I don't send my men to a certain death. Take care of the tasks that I entrusted you with. You have my word, I'll tell you more about the castle as soon as I learn something new. I'm counting on it, Reynold. I'll see you soon. Wow, dobra, czyli jednak to nie było takie duże gadanie i długie gadanie, jak mi się wydawało. Możemy jeszcze na sam koniec odcineczka, bo już widzę, że damy się już do końca, podbiec i zobaczyć, jak to w ogóle będzie wyglądało, żeby w następnym odcinku zacząć już to zadanie. Bo myślę, że fajnie będzie teraz popchnąć kolejny zamek, wyzwolić i tak dalej. Muszę się zabezpieczyć w parę ładnych strzałów, chociaż mam w tym momencie ich chyba wystarczająco. Mógłbym zrobić lepsze oczywiście. Jeśli uda mi się, to może uda mi się nawet zrobić lepszy pancerz. To jest najpiękniejsze, że jesteśmy w stanie zdobyć pancerz żywotności 3. poziomu. Okej, teraz tak, tutaj trzeba znowu kombinować, biegać. Jakieś... Co to za zagadki? Nie mam pojęcia, będzie trzeba po prostu... Czekajcie, co to za zagadki? Ej, zjebałem. O, ale by było, jakbym się zaciął tutaj. Trochę bym był niepocieszony. Już? Nie. Nie, czekajcie, czyli to mi się... A, to ja myślałem, że to będzie po prostu super zagadka, a to się okazuje, że to tylko i wyłącznie... Wait there. Second right now, I don't know. Wiecie, to otwiera grotę. Znaczy, to otwiera. A to co robi? Bardzo to sprytne. Skrzynia kowala do ulepszenia, proszę bardzo. Ulepszymy sobie łuk od razu. Nie, nie możemy. A, to już ulepszyłem na maksa. Tak, ja tej skrzyni trochę zdobyłem. Muszę się tam dostać na ten zamek, tak jak powiedziałem. Postaram się może zrobić to lepsze ubranie. Przydałoby się wreszcie zrobić to lepsze ubranie, chociaż powiem wam, że żeby zrobić lepsze ubranie, tak chodząc, szukając i tak dalej, doszedłem do wniosku, że potrzebuję 2 godziny takiego łażenia, szukania, wojowania i tak dalej. Już tu się tego chyba wydarzyło w tym zamku. Dobra, ale póki co ja bym sobie tutaj odblokował ten szybki skok nad przestrzeń i jednocześnie zakończył tutaj odcineczek.
Ale postaram się pobiegać, może uda mi się jakąś część teraz zrobić, żeby nie było tak cały czas monotonie, że biegamy w jednym. Także cóż, ja wam dziękuję pięknie za uwagę, zostawcie lajka i suba, jeśli się podobało, komentarz bardzo mile widziany, aktualnie mamy 11 360 za naszą głowę, więc zajebiście. Jeśli do końca gry będzie 15, to możliwe, że się wyrobiłem w tym, co powiedziałem na początku serii, gdzieś tam, że ciekawe ile to będzie. Cóż, moi kochani, choć chciałbym wam naprawdę wrzucać jeden odcinek dziennie i mam nadzieję, że uda mi się to robić. Jeśli mi się nie uda, dam wam znać, że się po prostu nie udało. Nie bądźcie na mnie źli, albo bądźcie, to też mnie będzie kopało w dupę, żeby nagrywać na zapas. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Będę bardzo, bardzo wdzięczny za każdą interakcję. A teraz już was zostawiam. Miłego wieczoru wam życzę. Trzymajcie się. Hej.